Witam w kolejnym filmie z serii dotyczącej urządzeń NAS, czyli serwerów przechowujących nasze dane. W tej części omówię technologię RAID, która jest jednym z najważniejszych elementów urządzeń przechowujących dane. Dlaczego? Bo chroni nas przed utratą danych w przypadku uszkodzenia nośnika, takiego jak dysk HDD czy SSD. Jak to działa i czym różni się RAID hardware'owy od software'owego i czym różnią się RAID 0, 1, 0, 1, 1, 0, 5, 6 i tak dalej. Trochę pytań jest. Podzielimy to na następujące fragmenty i zaczniemy od pytania: po co nam jest RAID? Później powiemy, co to jest RAID, następnie wskażemy różnicę pomiędzy RAIDem software'owym i hardware'owym. Omówimy kolejne poziomy RAID, rozpoczynając od RAID 0, później RAID 1, RAID 1 plus 0 i 0 plus 1, po czym będzie RAID 5 i oraz na końcu RAID 6. Kolejno omówię, czym różni się RAID od kopii zapasowej, następnie zastanowimy się nad sytuacją, co jeśli mamy różne dyski. Ostatecznie powiemy, co wybrać i podsumujemy informacje zawarte w tym filmie. Serdecznie zapraszam. Na górze w opisie znajdziesz link do filmu, w którym mówiłem o przechowywaniu danych. Podkreślałem spory problem korzystania z nośników zewnętrznych typu dyski USB, pendrive czy też karty pamięci. To absolutny brak odporności na uszkadzenia samego nośnika. No niestety, w przypadku awarii możemy ratować się firmami odzyskującymi dane, natomiast usługi te wcale niestety nie są tanie. No chyba że mamy kopie zapasowe. Tylko jak mowa o kopiach zapasowych, to tu pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, czy masz kopie zapasowe? A po drugie, kiedy ostatnio robiłeś tą kopię zapasową? To niestety jeden z największych problemów tych kopii zapasowych. Czyli fakt, że zwykle wykonywane są one z pewnym opóźnieniem, a część lub mniejsza lub większa plików na tej kopii jest po prostu w naszym przypadku przestarzała. I do czasu wykonania kopii nasze dane są po prostu narażone, ponieważ kopii tych nowych na przykład danych nie posiadamy. Technicznie można by próbować synchronizacji danych na bieżąco, ale po prostu nie w każdym przypadku się to sprawdzi. W odpowiedzi na te problemy powstała technologia RAID. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, jedno małe wyjaśnienie. Kopie zapasowe, mimo że mają swoje wady, to należy je wykonywać, ponieważ RAID nie jest kopią zapasową, ma zalety ponad kopie zapasowe, ale niestety względem kopii zapasowych ma też wady. Najlepszym zestawem jest korzystanie zarówno z technologii RAID, jak i kopii zapasowych. No to zatem czym jest taki RAID? Jest to technologia, która przy użyciu dodatkowego lub dodatkowych dysków pozwala na zabezpieczenie danych w przypadku awarii jakiegoś lub jakichś dysków. Może ten opis jest dość zagmatwany, ale obiecuję, że wszystko wyjaśni się, jak omówimy poszczególne poziomy RAID. A jeśli chodzi o RAID, zaczniemy od tego, czym różni się RAID software'owy od RAIDu hardware'owego. Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Software'owy realizowany jest za pomocą oprogramowania, które uruchamiane jest z poziomu systemu operacyjnego. I do realizacji zadań wykorzystuje zasoby naszego urządzenia typu procesor urządzenia, pamięć RAM i tym podobne. RAID hardware'owy to tak naprawdę dedykowane urządzenie, kontroler sprzętowy, który ma swój procesor, RAM i tak dalej. Może on być oczywiście wbudowany w nasze urządzenie. I realizuje dla nas właśnie wszystkie funkcje RAID, a system operacyjny ma gotowy efekt tej pracy i pracuje tak, jakby pracował na pojedynczym dysku. Na tym etapie wszystko wskazuje na to, że RAID hardware'owy jest po prostu lepszy. No i nie ma za bardzo jak z tym dyskutować, chyba że popatrzymy na koszty. Przy obecnym postępie techniki wydajność procesorów w stosunku do ich ceny jest na tyle duża, że poświęcenie niewielkiej ilości tych zasobów na zadania związane właśnie z obsługą RAID zaczyna mieć po prostu sens. No i rzeczywiście mamy wydajne dyski SSD, chcemy mieć dużą szybkość, niski czas odpowiedzi i okazuje się, że
Takowe kontrolery sprzętowe są, ale są niestety po prostu drogie. Jasno widać znaczący wzrost popularności właśnie rajdów software'owych. Łatwiej nam jest kupić dużo wydajniejszy procesor z większą ilością pamięci RAM i będzie to tańsze, a załatwi nam to sprawę rajdu software'owego. Z takich też rajdów software'owych korzysta zdecydowana większość gotowych rozwiązań NAS. W grupie nawet dedykowanej do średnich firm, a znajdziemy też takie w grupie dla przedsiębiorstw. Zakładam, że jeśli oglądasz ten film, to pewnie nie jesteś pracownikiem serwerowni i raczej poszukujesz NAS-a do domu, czy też swojej małej firmy. W efekcie temat ten raczej Cię nie dotyczy, no chyba że będziesz budował NAS samodzielnie, ale o tym już w innym filmie, do którego teraz Cię również zapraszam. Link pojawi się u góry i w opisie. W dalszej części filmu, omawiając nazewnictwo poziomów RAID, będę używał nazw znanych ze sprzętowych wersji RAID. Mają one jednak bezpośrednie odpowiedniki w rozwiązaniach software'owych. No i zaczniemy sobie od RAID 0. To dość wyjątkowa opcja, którą warto w tym miejscu raczej mocno odradzić niż polecić. Poziom ten nie zapewnia nam bezpieczeństwa danych przez redundację, czyli kopie zapasowe tych danych, takie na żywo kopie. A przecież właśnie o to nam chodzi. Dane są po prostu równomiernie rozkładane na 2 lub więcej dyskach na zmianę. Co gorsza, dane są niestety dzielone na małe kawałki. Zobacz na grafikę. Plik o nazwie A składa się z 8 części od A1 do A8. Jak widzisz, poszczególne jego części rozrzucone są na 2 dyski. Zatem przy awarii któregoś z dysków utracimy wszystkie nasze dane, ponieważ odzyskanie pliku, mając tylko jego połowę, po prostu będzie niemożliwe. No, oczywiście bez udziału firm odzyskujących dane z dysków, a jeżeli to jest rozrzucone na poszczególne dyski w RAIDzie 0, to usługa będzie jeszcze droższa. Widzisz zatem, że tego typu RAID nie powinieneś używać do przechowywania ważnych danych. Chyba że do danych, do których chcesz mieć, tak jak wspominaliśmy, bardzo szybki dostęp. Wpływa on tylko na szybkość i na czas dostępu, ale ryzyko jest nawet większe niż przechowywanie na jednym dysku, ponieważ może paść jeden nawet z 2 lub więcej dysków. RAID 1 jako kolejny poziom w tym trybie dane są przechowywane na 2 lub więcej dyskach jako kopie. Nazywamy nawet ten poziom, ten tryb RAIDem lustrzanym, ponieważ dyski przechowują lustrzane odbicie swojej wzajemnej kopii. Zerknij ponownie na grafikę. Plik A, w tym razem składający się z 4 części, dla uproszczenia jest powielony na obu dyskach. Widzisz zatem wyraźnie, że w tym przypadku możesz utracić jeden z dysków i nadal będziesz mieć pełny dostęp do danych, ponieważ po prostu będą one na drugim dysku. Natomiast po takiej awarii, zastępując uszkodzony dysk nowym, kontroler RAID czy oprogramowanie kontrolujące RAID odbuduje nam całą strukturę, kopiując nam dane kompletnie bez naszego udziału, bez naszego zaangażowania. Natomiast podczas normalnej pracy dane nie są kopiowane pomiędzy dyskami. Co jest istotne, mógłbyś tutaj się zastanawiać, czym się to różni od kopiowania danych między dyskami. No właśnie, to tak nie działa. Dane nie są kopiowane z dysku na dysk. One są równocześnie zapisywane na obu dyskach. Tak jakby zapisywać na jednym dysku, zapisuje się po prostu dokładnie ten sam ciąg danych w tym samym czasie na 2 dyskach. Kopiowanie polegałoby na odczytywaniu z jednego dysku i zapisywaniu na drugim, więc mielibyśmy taką przerwę pomiędzy posiadaniem danych na 2 dyskach, a tym, że posiadamy na jednym dysku. System widzi taki układ jak w każdym innym rozwiązaniu RAID jako jeden dysk, a realnie dane zapisuje i odczytuje z obu naraz. Rozwiązanie to ma jedną istotną wadę. Jest po prostu drogie. Dlatego, że potrzebujemy dwukrotnie większej ilości przestrzeni na dane na dyskach w porównaniu z tym, ile danych chcemy przechowywać. No prosta sprawa, chcemy przechowywać 4 terabajty, no to musimy mieć to w 2 kopiach, więc no niestety kosztuje to 2 razy więcej. RAID 0 i RAID 1 można ze sobą miksować. Zobacz
na grafice. Pokazuje ona tryb RAID 1.0, zwany też 1+0. Zauważ, że mamy tu minimum 4 dyski. Są one podzielone na dwie grupy, w których mamy RAID 1, czyli na 2 dyskach z lewej strony mamy te same dane, podobnie jak na 2 dyskach po prawej stronie. W efekcie bez utraty danych możemy stracić po jednym dysku z każdej grupy, czyli z każdej ze stron. Natomiast obie te grupy połączone są razem w RAID 0, co powoduje, że pliki są zapisywane i odczytywane na zmianę, raz na jednej grupie, raz na drugiej grupie. Zapewnia nam to dwukrotnie większą szybkość pracy, nadal mając lustrzane kopie. RAID 0.1, czyli inaczej 0+1, działa odwrotnie. Najpierw mamy dyski parami łączone w RAID 0, a później te pary łączymy w RAID 1. Efekt jest właściwie taki sam. Dla 4 dysków również mamy dwukrotność prędkości i 2 razy przechowywane dane. Natomiast różnice pojawią się przy większej ilości dysków, na przykład mając RAID 1+0 dla 6 dysków, będziemy tworzyć 3 grupy w RAID 0 po 2 dyski w RAID 1, co da nam jeszcze większą szybkość pracy. Natomiast RAID 0+1 dla 6 dysków można skonfigurować na przykład w taki sposób, że będziemy mieć 3 grupy w RAID 1, a w każdej z nich po 2 dyski w RAID 0. Prędkość nie wzrośnie, ale dane będą bezpieczniejsze, bo będziemy mieć już ich 3 kopie. Na tym zakończymy poziomy związane z 0 i 1. Rozwiązania te mają swoje wady i zalety. Na pewno wadą jest już wspomniana cena rozwiązania, natomiast dwie główne zalety to możliwość zwiększenia szybkości pracy oraz łatwość pracy. Przez łatwość mam na myśli bardzo małe obciążenie sprzętu ze względu na operacje związane z obsługą RAID. Po prostu nasze zasoby sprzętowe nie muszą się zbytnio męczyć, żeby ten RAID w ogóle obsługiwać. Następne w kolei to poziomy 2, 3 i 4. Ale są one na tyle rzadko używane, że nie będziemy przedłużać tego filmu, aby je omawiać. Natomiast otwierają one grupę rozwiązań trudnych obliczeniowo, czyli niestety obciążają znacznie nasze zasoby sprzętowe, co jest szczególnie zauważalne dla rozwiązań software'owych opartych na przykład o bardzo szybkie dyski. Lekarstwem na duże koszty poprzednich poziomów stał się RAID 5. W tym scenariuszu nasze dane przechowuje się na 3 lub więcej dyskach. Dzielone są one na kawałki, a na jednym z dysków przechowywany jest tzw. bit parzystości dla jakiegoś obszaru danych. Natomiast w przeciwieństwie do RAID 4 ten bit znajduje się na różnych dyskach w zależności od danych. W RAIDzie 4 zawsze był na jednym dysku. Daje nam to możliwość utraty jednego z dysków, nadal mając dostęp do danych, ponieważ brakujące informacje wylicza się z użyciem bitu parzystości. W przypadku takiej awarii jednego dysku prędkość macierzy co prawda spada, ale nadal mamy dostęp do danych. Teraz wymieniamy sobie taki uszkodzony dysk i ponownie, tak jak wcześniej, następuje odbudowa naszej macierzy RAID. Po odbudowie cała macierz ponownie zyskuje odporność na awarię pojedynczego dysku. Tu widzisz również, że strata związana z budową RAID się zmniejsza, dlatego że tylko jeden dysk poświęcamy na bezpieczeństwo. Dlatego przy 3 dyskach posiadamy efektywnie pojemność 2 z nich, przy 4 dyskach posiadamy pojemność 3 z nich i tak dalej. Więc jest zdecydowanie bardziej ekonomicznie. Niestety może dojść do takiej sytuacji, kiedy awarii ulegnie więcej niż jeden dysk naraz. Co wbrew pozorom jest możliwe, bo zazwyczaj są to takie same dyski o jednakowym zużyciu, kupujemy je w tym samym momencie, zakładamy w tym samym momencie, to są często modele z podobnej serii, więc często się zdarza, że po prostu umierają w podobnym czasie. Albo do uszkodzenia drugiego dysku, jeżeli tylko utraciliśmy jeden, może dojść przy odbudowie macierzy, kiedy jeszcze nie mamy pełnych informacji na nowym dysku. Taka odbudowa jest ciężka dla tych dysków, ponieważ wymaga aktywnej pracy wszystkich dysków, a prawdopodobnie w tym samym czasie nadal będziemy korzystać z naszego urządzenia RAID.
No niestety tak pewnie będzie, ponieważ odbudowę musimy wykonać jak najszybciej, ponieważ nie mamy ochrony, a no, korzystać z tego urządzenia trzeba przy dużych dyskach. Ta odbudowa no dość chwilkę trwa. Więc aby się przed tym zabezpieczyć, możemy zastosować RAID 6. W takim przypadku budujemy rozwiązanie minimum 5-dyskowe. 4-dyskowe nie mają sensu, wtedy lepiej budować RAID 0.1 lub 1.0. 2 z 5 dysków mogą ulec awarii, natomiast pojemność dla nas dostępna to suma pojemności pozostałych 3 dysków. I tu rzeczywiście ta odporność na awarię 2 dysków naraz jest bardzo fajna. Natomiast jeśli taki poziom bezpieczeństwa nam nie wystarcza, to zarówno RAID 5, jak i RAID 6 możemy rozbudować o tak zwane dyski zapasowe. Te na co dzień nie uczestniczą w pracy macierzy RAID, ale siedzą w urządzeniu NAS jako zapasy. Mówiąc siedzą, mam na myśli, że są włączone, kręcą się i czekają na swój czas. W przypadku awarii jakiegoś z aktywnych dysków natychmiast dochodzi do odbudowy RAID z użyciem tego zapasowego dysku. Dzięki temu pomijamy niebezpieczny okres pomiędzy awarią dysku a instalacją nowego, kiedy nie mamy ochrony lub jest ona ograniczona w przypadku RAID 6. Dysków zapasowych może być więcej niż jeden, choć zabezpieczenie to jest dla nas dość kosztowne. Warto tu porównać 2 scenariusze, czyli RAID 5 z dyskiem zapasowym i RAID 6 bez takiego dysku zapasowego. Załóżmy, że potrzebujemy 24 terabajtów przestrzeni. W przypadku RAID 5 kupimy 5 dysków po 8 terabajtów. 4 z nich stworzą RAID 5, a 6 będzie czekał na awarię. W przypadku RAID 6 wszystkie 5 dysków 8 terabajtowych tworzą aktywny RAID. I tu jest ta różnica. W przypadku RAID 5 jeden dysk czeka nieużywany. Można tym samym założyć, że będzie w pełni sprawny do ciężkiej pracy w przypadku awarii macierzy. Ale z drugiej strony, jeśli padnie kolejny dysk, zanim zdążymy odbudować macierz, na ten zapasowy, to tracimy dane. W przypadku RAID 6 oba dyski nam mogą paść i nadal te dane są bezpieczne, natomiast oczywiście nie mamy tutaj dysku zapasowego i ta odbudowa nie będzie się odbywała od razu po uszkodzeniu dysku. Można tu oczywiście robić duże liczby porównań różnych rozwiązań. Za każdym razem któreś z nich będzie lepsze, ale tylko pod jakimś względem. Z innej perspektywy będzie gorsze i tu prawdopodobnie będziemy mówić o kasie. Oczywiście mówimy tu o skrajnych rozwiązaniach, dość drogich. Najczęściej w zaciszu domowym skorzystasz pewnie z 2 dysków pracujących w RAID 1 lub 3 czy więcej pracujących w RAID 5. Są to dość ekonomiczne rozwiązania. Ale w tym miejscu mocno przestrzegam Cię przed próbą oszczędzenia pieniędzy poprzez niewykorzystanie RAID, czyli nie tworzeniu macierzy i rozrzucaniu danych na 2 dyskach. Nie będzie wtedy żadnej ochrony poza ewentualnymi, jeśli będzie się robił regularnie, kopiami zapasowymi. No właśnie, kopie zapasowe. Wspominałem wcześniej, że warto jest skorzystać z obu rozwiązań, czyli zarówno z RAID-a, jak i kopii zapasowych. Dlaczego? Bo RAID daje Ci bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu przy awarii praca jest kompletnie nieprzerwana, nie tracimy ani jednego pliku. W przypadku kopii zapasowych zawsze ryzykujemy wszystko, co mamy od czasu wykonania ostatniej kopii. Jeśli masz dużo danych, to wykonywanie kopii jest bardzo czasochłonne i im więcej tych danych, to pewnie rzadziej będziesz taką kopię wykonywał. Nie tylko czas kopii ma tu znaczenie, ale również obciążenie zasobów na wykonywanie tej kopii. Z tego powodu często takie kopie, na przykład w firmach, wykonywane są w weekendy, kiedy nikt nie pracuje na tych plikach i nasze urządzenia NAS mogą po prostu męczyć się z wykonywaniem takich kopii, a nie serwować nam pliki do pracy. Ale w takiej sytuacji, no niestety, ryzykujesz cały tydzień pracy. Wszystkie pliki, które zostaną utworzone przez cały tydzień, nie mają swoich kopii. A to w wielu przypadkach może być bardzo kosztowne bądź niebezpieczne. Oczywiście, niektóre pliki możemy wykonać jeszcze raz i po prostu pracownik, czy też sam, będziesz musiał ponownie poświęcić na to czas.
Ale są takie sytuacje, kiedy nie będziemy mogli odbudować tych plików, bo nie będziemy mogli przywrócić, cofnąć się w czasie i zrobić czegoś ponownie. Czy kopie zatem w ogóle mają sens, skoro takie wady? Czy nie lepiej rozbudowywać RAID do jakichś bardzo wysokich poziomów? Oczywiście, że mają sens, ale rozbudowywanie RAIDów też ma sens. To trzeba po prostu wyważyć. No ale dobra, skupmy się, dlaczego te kopie mają sens. Bo przede wszystkim mogą nas chronić przed takimi dość poważnymi awariami i atakami hakerskimi. Więcej na temat tej wagi tej kopii zapasowej będę mówił w dedykowanym filmie temu tematowi, który niedługo pojawi się na kanale. Link jak zawsze znajdziesz u góry i w opisie. I od razu serdecznie zapraszam. Co w przypadku macierzy RAID, jeśli mamy różne dyski? Jeśli taka sytuacja nastąpiła, masz na przykład jakieś 2 dyski, chcesz dla oszczędności zainstalować te dyski już teraz, nie kupować dedykowanych dysków, to musisz się liczyć z tym, że przede wszystkim pewnie to są dyski zużyte. Niestety twój RAID będzie tak wolny, jak jego najwolniejsze ogniwo. Największym bezsensem byłoby zainstalowanie dysków HDD i SSD w jednym RAIDzie, bo te dyski SSD będą się po prostu nudzić, bo dyski HDD będą je spowalniać. Drugą rzeczą, twój RAID będzie tak samo mało bezpieczny, jak najbardziej jego zagrożone ogniwo. Czyli jeżeli twój dysk jest bardzo, bardzo zużyty, prawdopodobnie może niedługo paść, to niestety zagraża on całej macierzy. Natomiast jeśli o różne pojemności dysków konkretnie, to generalnie w standardowych systemach, szczególnie w tych hardware'owych, oznacza to, że pojemność większego dysku będzie używana w takim wymiarze, jaką ma najmniejszy dysk. Prosty przykład. RAID 1 złożony z dysku 4,6 TB będzie miał pojemność 4 TB. Są jednak różne kombinacje stosowane przez producentów z myślą o użytkownikach, którzy mają akurat takie dyski, jakie mają. Dla przykładu, znów zakładamy, że mamy 4,6 TB. Możemy utworzyć RAID 1 o rozmiarze 4 TB, a z pozostałych 2 TB większego dysku zrobić obszar bez zabezpieczenia. Oczywiście oznacza to, że jeśli padnie nam ten dysk 4 terabajtowy, to wszystkie nasze dane będą nadal bezpieczne na dysku 6 terabajtowym. Natomiast jeśli padnie dysk 6 terabajtowy, to część, która ma kopię na dysku 4 terabajty, pozostanie bezpieczna, natomiast utracimy te 2 terabajty. Może jednak to dla kogoś mieć sens. Nie mówię nie, bo rzeczywiście może mieć taki sens, ale przestrzegam jednak przed faktem, że w zależności od rozwiązania może być problem z migracją z takiego systemu na inny. Na przykład po zakupie dodatkowego dysku czy dodatkowych dysków. Możesz mieć problem po prostu, aby w zależności od producenta z tego poziomu RAID zrobić inny poziom RAID i niestety może się skończyć to w ten sposób, że będziesz potrzebował przekopiować te dane najpierw gdzie indziej i dopiero wykasować dane, utworzyć ponownie RAID i wgrać to na poprzednie miejsce. To może być problem. No właśnie, jeśli nie czujesz się przekonany po oglądnięciu, co wybrać, albo czekasz na gotowe rozwiązania, nie chcesz się oglądać tych wielu minut filmu. Opcje. Pierwsza. Jeśli kupujesz sobie NAS na 2 dyski, to właściwie nie powinno tu być innego ruchu niż zastosowanie RAID 1. Jeśli masz NAS 3-dyskowy, choć dość rzadkie są takie, ale są, tu specjalnie nie ma już dużego wyboru, lepiej zastosować sobie RAID 5. 4-kieszeniowy NAS, chyba najbardziej popularna opcja, daje najlepsze wykorzystanie pod kątem ilości danych i prawdopodobnie będzie to ponownie RAID 5. Jeśli zależy Ci bardzo na bezpieczeństwie, rozwiąż RAID 5 z zapasowym dyskiem albo RAID 6, chociaż przypuszczam, że jeżeli tak bardzo będziesz dbać o dane, to zdecydujesz się też na dużo większe NASy. Tu zdecydowanie wybór musisz dokładnie przemyśleć i jeśli przeskoczyłeś do tej części przez cały film, to jednak radzę, wróć, przeczytaj na temat
właśnie RAID 5, RAID 6, dysków zapasowych. Ostatecznie możesz tutaj w tych rozwiązaniach skorzystać z RAID 1 plus 0 lub 0 plus 1. Przy większych NAS-ach pole do decyzji jest podobne jak dla 3-dyskowych. Dochodzi także rozkład na kilka macierzy RAID, jeśli byłoby to dla Ciebie potrzebne. Dotarliśmy do końca filmu. Jak widzisz, RAID to nic skomplikowanego. Zapewnia nam pierwszy przed kopiami zapasowymi etap bezpieczeństwa naszych danych. Zwiększa oczywiście koszt, jasna sprawa, ale prawdziwym kosztem tak naprawdę jest dla nas utrata danych. Więc warto z RAID korzystać. Warto jednak przy zakupie urządzenia patrzeć na wszystko właśnie z perspektywy RAID. Na przykład, czy warto oszczędzać skupując NAS dwukieszeniowy zamiast czterokieszeniowego? Dlaczego? No, gdzieś RAID 1 jest mniej ekonomiczny niż RAID 5 i nie masz w ogóle specjalnych możliwości rozbudowy takiej macierzy. Tracisz podwójnie. Może lepiej popatrzeć na problem przyszłościowo, zakupić sobie większą obudowę, która nie będzie specjalnie dużo większa. Możesz zacząć od RAID 1. Bardzo łatwo go przebudujesz do RAID 5, dokładając jeden dysk. Dokładając kolejny, możesz zwiększyć RAID 5 o kolejną pojemność lub wejść w RAID 6. Bardzo fajne rozwiązania. W tym miejscu zapraszam Cię do wszystkich filmów związanych z NAS-em. Linki dostępne w opisie do tego filmu. Oczywiście zapraszam też do pozostałych filmów na kanale. Jeśli podobał Ci się ten film, pozostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie ominął Cię żaden nowy film. Do zobaczenia.